Cześć, z tej strony Damian ze Skating School. W tym materiale będziemy się uczyć barrel rolla, czyli tak naprawdę przetaczanie po beczce. Ja to tak sobie nazywam, bo lubię wymyślać polskie nazwy do tych szerzej znanych angielskojęzycznych nazw. Jeżeli nie wiesz, co to barrel roll, zobacz, jak wygląda to ćwiczenie. W ten sposób wygląda barrel roll. Jeżeli wygląda skomplikowanie, trochę jest, ale powiemy sobie kroczek po kroczku. Rozdzielimy sobie barrel rolla, przetaczanie po beczce na 2 etapy, dzięki czemu w łatwy, szybki, przystępny sposób powinieneś nauczyć się tej techniki, więc zapraszam. Jak szybciutko nauczyć się barrel rolla, czyli przetaczania po beczce? Ja sobie rozdzielam jakby ten element na 2. Czyli na ruch w przód i ruch w tył, bo tak naprawdę mamy tutaj połączenie 3 kombinacji, czyli przejście z jazdy tyłem do przodu, z jazdy przodu do tyłu i przekładanki tyłem. Więc nie jest to takie proste, dlatego jest to na zaawansowanym kursie, ale jeżeli potrafisz przekładać przekładankę, powiedzmy tyłem już zaczęłaś, potrafisz przejść z jazdy przodem do tyłu i odwrotnie, to barrel roll jest jak najbardziej w Twoim zasięgu i to nawet bym powiedział całkiem nisko, żeby go dosięgnąć, złapać. Jak ja się tego uczyłem? Uczyłem się tego w taki sposób, że sobie właśnie rozdzieliłem na 2 strony. Pierwsza strona przód, druga strona tył. Bo zobaczcie, pierwsza strona wyglądała w przód. Zwykły krok. Popatrzcie, robię po prostu jakby zwykły krok do jazdy, tak? Jakbym jechał w tą stronę i jechał w tą stronę. To jest pierwsza rzecz. Drugi krok to było przejście do jazdy tyłem, czyli już tu przekładam, podjeżdżam nogą pod drugą i objeżdżam w ten sposób. Zobaczcie, jakby przód, objeżdżam nogą i znowu przód, przekładanka w tył, objeżdżam nogą, przód, przekładanka w tył, objeżdżam nogą. Na razie było to cały czas jakby przodem do Was do kamery, ponieważ bardzo częstą popularną zmyłą i problemem podczas nauki barrel rolla, przetaczania po beczce, jest to, że tak naprawdę obracam się w odwrotnym kierunku do mojego okręgu. O co chodzi? Zobaczcie, będę robił okrąg jakby w lewo, a obracać się będę w prawo, czyli w takiej odwrotnej, jakby w odwrotnym kierunku, w odwrotnej kolejności, tak? Czyli zobaczcie, jadę w lewo, ale obracam się w prawo, tak? To jest najczęstszy problem na samym początku, żeby jakby sobie to tutaj zauważyć i dojść do tego, skoordynować. Więc pierwsza rzecz to jest bardzo prosta, próbujemy jakby nauczyć samego tego ruchu właśnie w odwrotnym kierunku do zegaru, tak? Tak naprawdę. Więc próbuję prosto, przekładanka, przejeżdżam. Prosto, przekładanka, przejeżdżam. W ten sposób. I uwaga, powolutku. Naprawdę w przetaczaniu po beczce jest to fajne, że nawet jak robisz to wolno, to wygląda to fajnie. Na zasadzie fajnie cool. Naprawdę fajna technika, nie? Zobaczcie, ja teraz pokażę tą pierwszą jakby technikę właśnie. Ona naprawdę już całkiem fajnie wygląda i w ten sposób się możemy uczyć. Nie trzeba tam od razu dodawać nie wiadomo czego, prędkości, wygięcia i innych rzeczy. Bardzo ważna rzecz, to już poziom zaawansowany, więc nie powinienem teoretycznie tego przypominać, ale powiem, bo nie byłbym sobą. Kolana i mocne pochylenie w przód, tak? Czyli żeby w ten sposób, bo jak będę robił barrel rolla wyprostowany, może się przydarzyć wyjazd, tak? Spod nóg. Więc tutaj kolana ugięte i w ten sposób, zobaczcie, jestem pochylony cały czas. Wiem, że nie powinienem tego mówić, nie byłbym sobą, gdybym o tym nie wspomniał, bo jest to kurs zaawansowany i już o tym wiecie. Ale kolejny krok. To jest dosyć proste, jak złapiecie już koordynację i te pierwsze 2 kroki w ogóle się nie trzeba uczyć, już po prostu je macie. Tutaj się nauczyć tylko tego przełożenia, tak? I odwrotnego kierunku do zegaru, czyli obracam się w prawo, a koło robię w lewo. To jest proste. Próbujecie powolutku, trzymacie się pozycji. Co następnie? Jest jedna trudna rzecz właśnie w przetaczaniu po beczce. Jest to jakby takie przełożenie odwrotne, bo zwykle jak robimy przekładankę, to robimy, to się nazywa crossover po prostu po angielsku, czyli nad nogą z przodu, a teraz będziemy robić cross under, czyli pod. Zobaczcie właśnie tu, w
ten sposób. To jest też bardzo częsty błąd przy nauce przekładanki. Jak ktoś się uczy w ogóle przekładanki na przykład w przód, to robi tak, a potem robi tak, nie? To jest taka przekładanka na rozgrzewkach, na lekcjach WF-u była zawsze, nie? Noga z przodu, noga z tyłu, noga z przodu, noga z tyłu. Może pamiętacie. To teraz właśnie jest ta noga z tyłu. I to jest jakby taka najtrudniejsza część jakby samego barrel rolla, bo tą pierwszą część, którą robiłem szeroko, muszę teraz zamienić w ten undercross, tak? Czyli jakby wyprowadzam już nie szeroko moją prawą nogę, czyli bardziej ją tu z przodu, na nią od razu ciężar ciała i under, tak? Cross. Jak się tego dobrze wyuczyć? Możemy sobie oczywiście zastosować szereg ćwiczeń pomocniczych w linii prostej. I może zaczniemy od tego, że po prostu na początek sprawdzimy sobie, czy potrafimy ładnie przejść płynnie z jazdy przodem do jazdy tyłem, z jazdy przodem do jazdy tyłem. Zobaczcie. Jadę z jazdy przodem, przechodzę do jazdy tyłem, jazda przodem. To proszę sobie zrobić w linii prostej, pojechać sobie i parokrotnie porobić, bo to Wam też będzie tutaj potrzebne. Czym szybciej będziecie umieli wykonać przejście z jazdy przodem do tyłu i odwrotnie, tym lepiej, bo o to nam chodzi w właśnie dlatego wolę polskie nazwy, w przetaczaniu po beczce, bo łatwiej wtedy tutaj, jak robimy to przetaczanie po beczce, to faktycznie cały czas się jakby kręcimy, tak? Więc tutaj również próbujemy jako ćwiczenie pomocnicze wykonać to przejście dosyć intensywnie. Pokażę jeszcze raz, czyli jadę, robię przejście, tak? Bardzo podobne, tylko w linii prostej. Jest to po prostu przejście z jazdy przód do tyłu i z tyłu od razu do przodu. Jak się uczymy undercrossa, czyli tego podejścia, tego trudnego tutaj? W ten sam sposób. Zobaczcie, tutaj sobie rozłożymy jakby na dwie części. Jadę w linii prostej, trzymam ciężar ciała na prawej nodze i teraz zobaczcie, jakby lewą dokładam w ten sposób. Od tyłu, tak? Od tyłu. Jeszcze raz jadę. Na kółeczku mogłem sobie to robić tak. Hop, od tyłu i odkładam. Pokażę w czasie jazdy. Jadę, ciężar ciała mam na prawej nodze, lewa na kółeczko, zajeżdża, odkładam. Pokażę z przodu. Jadę, ciężar na nodze prawej, kółeczko, podkładam, odkładam, tak? To na początku, żeby jakby złapać sam balans. Bo tutaj znowu gloria i chwała przychodzi na nogę, która idzie do tyłu, ale najważniejsza jest ta noga, która utrzymuje nasz ciężar ciała. Ona wykonuje czarną robotę. Jeżeli ją źle postawisz, źle będziesz trzymać ciężar ciała, na przykład tak, to nam nie za bardzo wyjdzie. Jak będzie noga za szeroko, idealnie będzie, jeżeli ta noga będzie idealnie pod moją głową, pod moją pozycją, pod moim tyłkiem, kolano ugięte. Ok, co jeżeli już to potrafię? Próbuję wytrzymać dłużej w tej pozycji. Pokażę przodem, a później bokiem. Czyli ciężar na prawej nodze, zajeżdżam i próbuję utrzymać tą pozycję dłużej, tak? Cały czas ciężar mam w znacznej mierze 80% na prawej nodze, która wykonuje czarną robotę. Tego nikt nie widzi, każdy będzie się jakby ekscytował tą nogą tam, ale czarną robotę robi ta. Ok, naprawdę skupcie się na niej. Pokażę z boku. Ciężar, hop, zajeżdżam i próbuję wytrzymać w tej pozycji. Ciężar na prawą nogę, kółeczko i wytrzymuję w tej pozycji. Bardzo mocno ugięte kolano i próbujemy. Dobrze jest, jeżeli zrobicie to na dwie nogi, ale niekoniecznie trzeba, bo można barrel rolla, przetaczania po beczce robić właśnie w dwie strony, ale można się nauczyć na początku jednej, a później drugiej. Kto mnie ogląda dłużej, ten wie, o co mi chodzi. Jeżeli nie, to w innych filmach to tam tłumaczę dobrze, nie będziemy mówić znowu o tym samym. Dobra, ok, jeżeli potrafiłem już na kółeczku, że tak powiem, przejść, bo to jest taka przejściowa jakby metoda, czyli mam tutaj jakby wsparcie jeszcze tej rolki, to podnoszę nogę i ją dokładam, tak? Tutaj dla niektórych często jakby to samo podniesienie nogi i przełożenie tam za ten undercross jest łatwiejsze niż na samym kółeczku, ale proszę, zróbcie też kilkukrotnie na tym kółeczku, bardzo dobrze to poprawia balans na tej nodze, która wykonuje czarną robotę. W porządku, więc kolejny kroczek szybciutko Wam pokażę. Dalej jadę prosto, wybieram sobie nogę, ale teraz hop i wytrzymuję, tak? Jadę dłużej w tej pozycji. Jeżeli nie potrafię w niej długo wytrzymać w linii prostej, to staram się do tego dojść. Na początku mogę tylko podłożyć undercrossa, odstawić nogę, tak? Mogę podłożyć undercrossa, odstawić nogę. W
ten sposób, czyli będę albo mógł odstawić z powrotem undercrossa, albo po prostu wybić się i przejść z czegoś takiego. I to jest kolejny kroczek, bo teraz jak potrafię już to wykonać, na zasadzie, że potrafię długo trzymać nogę tutaj i zrobić to w powietrzu, to dodaję teraz przejście, jakby nie powrót do tej pozycji, tylko powrót hop do bocznej pozycji, bo będę przez chwilę na tej nodze zewnętrzną krawędzią, a tego chcemy się uczyć. Zobaczcie, czyli podchodzę tutaj i hop, wyjeżdżam w bok, tak? Ona mi automatycznie z zewnętrznej krawędzi będzie jakby wracała, one się rozjadą tak ładnie. Wyczujecie, o co mi chodzi, jak zaczniecie sobie to robić. Pamiętać o tej pozycji, o tych wszystkich zasadach, o których mówiłem wcześniej. Będziecie starać się właśnie w ten sposób jakby wyjść. Dobra, hop, hop, pokażę z boku. Czyli robię undercrossa, wychodzę obok. Undercross, wychodzę z boku. Przekładam nogę. I to już jest bardzo fajna rzecz. Jak już coś takiego potrafisz, możemy to wpleść w naszego barrel rolla, czyli przetaczanie po beczce. Kolejne ćwiczenie doskonalące, dzięki któremu nawet jak już potrafisz barrel rolla, czyli przetaczanie po beczce, to lepiej będziesz go wykonywać. Jak jesteś w stanie zrobić z tego undercrossa, pokażę undercrossa, potrafisz przenieść ciężar i zobaczcie, moja prawa noga teraz na kółeczku i wyjeżdża, tak? To jest bardzo trudne już. W czasie jazdy to wygląda mniej więcej w ten sposób, czyli robię undercrossa, kółeczko, wracam, tak? Tutaj ten ciężar musi migrować z lewej na prawą, bo tutaj miałem na prawej, teraz na lewą, bo jak mam na jednym kółku prawą nogę, to nie może tam być zbyt dużo ciężaru ciała. I teraz próbujemy to włączyć jakby w nasz ruch okrężny. Jeżeli już robiłeś to w ten sposób, tak, to będzie Ci dosyć łatwo załapać sam rytm i koordynację. Trzymam ciężar na tej nodze, podjeżdżam drugą i teraz w momencie jak tą wyjeżdżam, to tą też sobie już wyjeżdżam. Widzicie? Jednocześnie jakby tą wyjeżdżam w przód, tą sobie już też krosuję. Tak? Rozjeżdżam się, żeby mi miejsce zrobiły. Hop. Widzicie tutaj? Co się wydarzyło? Jakby tą chcę wyjechać do tego minięcia tu, tak? A teraz już jak tą wyjeżdżam, to tą też wyjeżdżam, żeby miał miejsce. Do takiego krosika, tak? Można właśnie sobie w miejscu popróbować i tutaj właśnie bardzo dobrym będzie etapem przejściowym wyjście na kółeczko, czyli wychodzę tutaj, kółeczko, kółeczko, widzicie? To jest bardzo fajny etap, żeby sobie dopracować barrel rollka, kółeczko, kółeczko, kółeczko i wyjeżdżam w drugą stronę znowu, tak? Wyjeżdżam kółeczko, 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 kółeczko i wychodzę, mam u góry te nóżki, hop, hop, hop. Spróbuję Wam tutaj pokazać, bo zobaczcie, co tutaj jest. Będziemy mówić dokładnie krok po kroku, co robimy. Uwaga, zobaczcie, prawa, lewa, odepchnięcie, tak? Tu jest też faza ostatnia, to jest odepchnięcie do kolejnego przetaczania, tak? Do kolejnej sekwencji. Zobaczcie, prawa, lewa, prawa na kółeczku, odepchnięcie, tak? I znowu zaczynam od nowa crossa, tego under tutaj, tak? Pokażę trochę dalej, bo nie wiem, czy widzieliście. Zobaczcie, prawa, lewa, kółeczka, hop i teraz jest odepchnięcie, hop i to samo. I odepchnięcie, hop, hop, hop. Próbujemy sobie to ładnie zsynchronizować. I czym szybciej będziecie robić, tym lepiej. U góry możecie sobie zrobić ramę, jak w walcu. Trochę łatwiej będzie tutaj zwrócić uwagę, żeby ta pozycja była ok i żeby rotację sobie zachować. A później już dowolność jest jakby wszędzie jest ok, tak? Na początku do nauki
Tak właśnie jak w walcu. Na początku ta rama wydaje się nam taka sztywna, a później mimo wszystko, że trzymamy tą ramę, ona wygląda jednak trochę inaczej. Wygląda taka para już zaawansowana, jakby płynęła razem, tak? Tu wygląda to niemal identycznie. I efekt właśnie powinien być mniej więcej taki. Tutaj już przenosimy sobie nogi, ja sobie przenoszę, ale zobaczcie, jakby wyjście na kółeczka tutaj cały czas jest, tak? To jest ten efekt. Kółeczka się podnoszą i efekt dają krawędzi. Jak ładnie na krawędziach schodzimy, to wtedy to ładnie wygląda. Bo możemy na początku większość osób robi, wiecie, dosyć tak twardo, ale tak jak mówiłem też w pierwszej części filmu, że nawet jak robicie powoli, nawet jak wydaje Wam się, że to wcale nie wygląda, to naprawdę barrel roll całkiem fajnie wygląda i się prezentuje nawet podczas nauki. W porządku, dziękuję, że dotrwałeś do końca filmu. Trzymam kciuki za postępy. Proszę, napisz mi w komentarzu, jak Ci idzie, czy ten tutorial był dla Ciebie pomocny. Subskrybuj mój kanał i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!